Witam Was ponownie. Dzisiaj Wam pokażę zupełnie coś innego. Może kogoś zainteresuje. Rysowanie na komputerze w 3 wymiarach. Pokażę Wam taką figurę dosyć skomplikowaną, która w sumie nie jest tak trudna do narysowania. Ja niestety już trochę z wprawy wyszedłem, ale jeszcze coś mi w głowie zostaje, także Wam to pokażę. A jakby kogoś zainteresowało i chciałby jakieś porady, no to już chętnie służę. W tej chwili to nie będzie lekcja, tylko Wam pokażę, co można zrobić i jak ciekawe elementy można narysować, zaprojektować i tak dalej. Najpierw, jak coś się robi, to trzeba najpierw mieć pomysł, co oczywiście ktoś chce zrobić. Jak pomysł jest, no to musimy zrobić jakąś bazę, czyli taką, w tym przypadku strukturę geometryczną. Także mam tutaj rozmiar. Dalej będę robił płaszczyznę, na której będę rysował podstawowe elementy. Na tej płaszczyźnie narysuję schemacik pierwszej części podstawowego elementu. Później robię osie, według których będę te elementy obracał. Tu jest druga oś. No i w tej chwili ten namalowany trójkąt zamienię na trójwymiarowy obiekt. Taką komandą to się nazywa loft. No i w momencie, jak ona jest zrobiona, to tutaj nam się ukazuje taki już element stały. Dalej ja z tego chcę zrobić dalszy ciąg i tworzę taką, według tej pierwszej osi robię taką, to nie jest, to się nazywa po naszemu, nie płaszczyzna, tylko powierzchnia. Taką powierzchnię półkulistą. I teraz tą powierzchnią półkulistą ona będzie jako narzędziem do obcięcia tej trójwymiarowej. No i tutaj właśnie powoduje to wycięcie, a później to opróżniam i robię taką skorupkę. Także mając tą skorupkę, teraz używam jej powierzchni do stworzenia podstawowych elementów do tej mojej końcowej struktury. Czyli rysuję takie linie na płaszczyźnie i ją rzucam na tą strukturę, na tą powierzchnię. Tutaj robię następną taką płaszczyznę, na której narysuję następną formę, którą będę chciał skopiować na tej płaszczyźnie zakrzywionej. O, tu jest ta druga część, jak widzicie. No i w tej chwili to jest już rzucone i mam te elementy odzwierciedlone na tej krzywiźnie zewnętrznej i wewnętrznej. Teraz to już mi nie będzie potrzebne, to mogę to schować. Jak widzicie, mam te dwie rzeczy, ale to są płaskie. Teraz one jeszcze nie mają swojej grubości, to są tylko płaszczyzny. Znaczy płaszczyzny, są takie powierzchnie wykrzywione. Teraz je muszę uformować tak, jak mi one będą potrzebne. Czyli tutaj obcinam część, żeby zostały takie dwie identyczne formy, ale w innych płaszczyznach. No i teraz ja je pogrubię. Jedna jest pogrubiona, teraz druga jest pogrubiona. No i to jest już. Teraz je muszę obrócić, żeby miały pozycję taką, jaka mi jest potrzebna.
czyli obracam je według, ja wam pokażę, obracam je według tej krawędzi. I teraz obracam drugą. A teraz te obydwie części kopiuję, robię identyczne elementy, które będą mi później potrzebne. Czyli jak widzicie, mam dwie kopie, jedna na drugą nałożoną. W tej chwili je muszę schować, bo one mi będą niepotrzebne. W tej chwili będą mi tylko przeszkadzać. Także tutaj taką komendę mam schować i zostają tylko te dwa elementy podstawowe. Teraz co ja tutaj robię? Muszę połączyć, chcę połączyć te dwie powierzchnie w pewien sposób szczególny, żeby dało mi ciekawy element. I tu jest taka funkcja loft, co ona przedłuża i łączy te powierzchnie w tym przypadku. I daje mi to, także jak widzicie, tutaj jest, oczywiście trzeba dać pewne parametry, trzeba wiedzieć, jak to zrobić, ale ona mi te dwie części łączy i tworzy jeden cały element trójwymiarowy. Także już to mamy. W tej chwili tutaj trochę chcę zaokrąglić te elementy na dole. Tu jak widzicie jest to zaokrąglone. Teraz opróżniamy trochę ten element według oczywiście pewnych danych, które są robione za pomocą takiej funkcji shell. I jak już to w tej chwili mamy, to też zaokrąglam te krawędzie. To są jedna tutaj. Teraz zaokrąglam tą następną. Taka funkcja jest filet, która też ma wiele opcji. A teraz robimy takie coś, że te elementy, które miałem skopiowane przedtem, robię je mniejsze. Jak możecie zauważyć, a teraz je uaktywnię, je zrobiłem mniejsze. Po co? Żeby zrobić taką kopię wewnętrzną i dać temu elementowi dodatkowy, ciekawy charakter. A zachować taką samą formę. I teraz znowu te dwa elementy łączę z sobą. Opróżniam je. Zaokrąglam krawędzie. I teraz taką funkcją combine łączę je wszystkie w jeden cały element. I to jest już, jak tutaj możecie zauważyć, na tej linii mam jeden element trójwymiarowy i z niego już mogę robić dalszą część tej mojej figury. Teraz jest taka forma, że to mogę obrócić według pewnych parametrów. I co ja tutaj robię? Ja tą figurę robię jej kopię i obracam ją według tej krawędzi tutaj zaznaczonej. I to mi daje właśnie taką ciekawą figurę. No ale to są nadal trzy elementy i je trzeba połączyć. I znowu używam tą funkcję combine. I jak widzicie, to się zrobił już jeden element. Tutaj zmieniło nazwę, mam combine. To jest jeden element. I dalej, teraz to całe chcę też skopiować i zrobić kopię tego i umieścić w innym miejscu przestrzeni jako dalszy ciąg tworzenia tej figury. Co ja tutaj zrobiłem? Ja tutaj zrobiłem taki numer. Poprosiłem, żeby mi zrobiło kopię jedną i żeby obróciło
według tej krawędzi, która jest tutaj, którą zaznaczyłem, i 120 stopni, czyli 1/3 pełnego obrotu. I jak to wykonam, to się mi robi taki ładny element. Teraz ten cały element mogę obrócić, skopiować i obrócić według następnej osi, która wcześniej była zrobiona, i da mi właściwie całą figurę. Co ja tutaj zrobiłem? Ja tutaj zrobiłem taki numer. Jak widzicie, według tej osi, która tutaj już wcześniej mam zrobioną, ona tu jest zaznaczona, zrobiłem 3 kopie tego i obróciłem 360 stopni. I to w związku z tym, że poprzednie geometrie były idealnie zrobione, to wszystkie te elementy się ładnie łączą w jedną całość. I łączą się w jedną całość, daje mi, daje mi taką ładną, ciekawą figurę. Teraz nadal to jest kilka elementów, bo to nie są połączone, ale znowu robimy taką połączenie ich i tworzymy jeden cały element. Czyli używamy funkcji combine, czyli sumę tych elementów. To trochę zajmuje czasu, no bo jest to jednak struktura bardzo skomplikowana, ale jak widzicie, ona już tutaj jest. Teraz ten element, no to ma taki biały kolor, no bo ja mu dałem, tutaj można, jak się na niego stuknie, to można mu zmienić te kolory. Na przykład mogę zrobić metal, powiedzmy miedź. Miedź taka świecąca. Czyli to wrzucę całe ciało i mam w tej chwili już element miedziany. No ale można do tego jeszcze dać taką już prawie prawdziwy wygląd, taki rzeczywisty, nie najlepszy, ale w przybliżeniu. To jest oświetleniem, także możemy widać, że to jest metal z cieniami, ale to wyłączę w tej chwili. No, także zmiana tych kolorów jest w sumie bardzo łatwa. Można zrobić w tej chwili na przykład, no nie musi być mono, mogę zrobić szkło. Na przykład. Zrobimy zielone szkło. O, i mamy piękne, zielone, szkliste. Teraz na przykład solid zrobimy białe. O. I jest piękny, biały element. Zrobimy tutaj. Tak to ładnie wygląda. Teraz taki element można bardzo łatwo, ale to bardzo łatwo, zamienić na format STL, czyli to jest taki format trójwymiarowy, który można używać do frezarek automatycznych, do drukarki trójwymiarowej. Także mając taki element narysowany, jakikolwiek zresztą, można to łatwo zamienić na STL i wydrukować sobie, jeśli ktoś ma drukarkę w domu, albo dać komuś do wydrukowania. Także nie jest to skomplikowane, zajmuje oczywiście trochę czasu, jeżeli ktoś tego nie zna. No i trochę pracy, jak wszystko, ale sprawa nie jest aż tak skomplikowana, jakby się wydawała. Także jeżeli kogoś to interesuje i chciałby coś się więcej dowiedzieć, to proszę bardzo powiedzieć. Ja w miarę moich możliwości
chętnie pomogę. Oczywiście też jestem ograniczony, bo jak powiedziałem, już z wprawy wyszedłem i dużo nie ćwiczę, ale coś tam już pamiętam i na pewno początkującym mogę wiele pomóc. Także trzymajcie się na razie, bawcie się dobrze i do następnego razu.